Siedzę tutaj ponownie z medalem Mistrzostw Polski i podobnie jak rok temu jestem mega szczęśliwy. Jest to chyba jeden z medali, który będę pamiętał najdłużej w swoim życiu. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dlaczego tak jest? No ze względu przede wszystkim na to, że ten dzień, w którym przyszło mi rywalizować na Wielkiej Prechybie, nie był takim dniem idealnym, czy też dniem konia, a medal, ta srebrna blaszka została wywalczona po bardzo, bardzo ciężkiej i długiej walce, z której jestem naprawdę dumny. Zapraszam Was do mojej relacji z Wielkiej Prechyby, czyli Mistrzostw Polski Short Trail i dodatkowo kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Zanim jednak zaczniemy, szybka prośba. Wasze wsparcie, które okazywaliście mi osobiście wielokrotnie w trakcie ubiegłego weekendu, jest dla mnie niesamowicie istotne i motywujące. Dlatego jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, zostaw suba, zostaw lajka, zostaw jakiś komentarz. Bardzo pomoże mi to w dotarciu do większej liczby osób i umożliwi mi też tworzenie tych materiałów nieco częściej. A jeśli tylko masz taką możliwość, rozważ proszę wsparcie mnie na Patronite. Weekend Wielkiej Prechyby był bardzo taki labilny pod kątem pogody. Przyjeżdżając na miejsce w piątek, nie wiedzieliśmy jeszcze, czy trasa będzie w miarę sucha, czy będzie bardzo dużo błota, czy może będzie jeszcze deszcz. Dzień naszego startu, czyli sobotę, poprzedzały ogromne opady deszczu, z którymi zmagali się uczestnicy Verticala. Dodatkowo całej logistyki na tym weekendzie nie ułatwiał fakt, że w stronę Szczawnicy jest zamknięta droga, jest jednokierunkowy tylko ruch wahadłowy, co sprawiało, że czasami z Krościenka, w którym mieszkaliśmy, do Szczawnicy przemieszczaliśmy się aż 1,5 godziny. No było to niesamowicie męczące, dlatego piątek spędziłem w dużej ilości w rozjazdach. Byłem na początku na swojej własnej prelekcji, później spóźniłem się na swoją własną prezentację elity. Proszę, do foka! Jest Dominik Tabor. I dobiegłem tam dopiero w momencie właśnie przez ten korek, w którym zostało nam zrobione wspólne zdjęcie. Ważne, że zdążyłem i że zdążyłem też na podpisywanie właśnie plakatów dla Was. Natomiast ten dzień nie przebiegał jakoś bardzo źle, nie czułem się mocno zestresowany, chociaż już muszę przyznać, że cały ubiegły tydzień czułem takie bardzo silne podekscytowanie. Te emocje były zdecydowanie pozytywne, ale chyba jednak troszeczkę za wysokie. Moje HRV było dosyć nisko na przestrzeni całego tygodnia. Dodatkowo, mimo tego, że spałem w miarę długo, budziłem się rano taki bardzo już mocno nabuzowany, niewypoczęty i te treningi, które realizowałem, przebiegały też ze znacznie wyższym średnim tętnem niż miałem to do tej pory. Zwalałem to trochę na karb kofeiny, którą testowałem w większej ilości przed startem, trochę zwalałem to też na karb właśnie tego stresu takiego przedstartowego, a stresować się czy też ekscytować było czym. Ponieważ na starcie stanęła cała nasza czołówka. Nie było może 3 osób, czyli Dawida Maliny, Michała Rajcy i Barta Przedwojewskiego. Oprócz nich natomiast wszyscy, którzy tylko mogli walczyć o te spoty na Mistrzostwa Świata, pojawili się na tym biegu i to było mega, mega motywujące. Tym bardziej czułem taki zew do tej walki właśnie i dlatego też byłem aż tak mocno pobudzony. W dzień Wielkiej Prechyby obudziłem się niestety z bólem głowy, co też zwaliłem na karb stresu. Jakoś nie przejmowałem się tym specjalnie mocno, z tego względu, że wiedziałem, że jestem sobie w stanie poradzić z takimi dolegliwościami. Jak pamiętacie, zapewne na Zuku wystartowałem z bólem gardła, również się tym w wielkiej ilości nie przejąłem i tutaj postanowiłem mieć podobny mindset. Postanowiłem po prostu skupić się na tym, co mogę ogarnąć, skupić się na tym, jak mogę najlepiej pobiec, a nie na tym, żeby myśleć o tym, że mam jakieś gorsze samopoczucie. Pojechaliśmy na start około godziny 8. Tutaj na szczęście cała droga przebiegła bardzo fajnie, bardzo szybko i nie staliśmy bardzo długo w tym korku. Udałem się na krótką rozgrzewkę, tu truchtałem sobie około 10 minut, porobiłem jeszcze 2-3 rytmy w takim tempie startowym, nieco dłuższe i przeszedłem na linię startu. I tutaj szczerze Wam powiem, że ten poziom takiego pobudzenia, poziom testosteronu był ogromny w tym powietrzu. Staliśmy wszyscy z chłopakami na jednej linii startu. No to był najmocniejszy chyba bieg w Polsce, w jakim kiedykolwiek przyszło mi brać udział. Może Baran był podobny pod kątem naszego zaangażowania też, jeśli chodzi o całą elitę. Natomiast no zdecydowanie było to coś, co sprawiło mi
naprawdę dużą frajdę, ale jednocześnie kolejny dreszczyk emocji jednak dołożyło. Założenia na start miałem nieco zmodyfikowane niż to, co pierwotnie planowałem zrobić. Z tego względu, że właśnie dzień przed startem były dosyć mocne opady deszczu i czasowe różnego rodzaju założenia, które miałem, musiały zostać nieco zmodyfikowane z tego względu, że właśnie założyłem nieco uślizgów na tym pierwszym podbiegu, no i bardzo mocno obawiałem się zwolnienia na fragmencie pomiędzy Przełęczą Rozdziele a Durbaszką. Założyłem sobie zatem kilka celów. Plan A zakładał bieg na rekord trasy Rafała z zeszłego roku. Plan B zakładał bieg na około 3:18:30. Plan C natomiast zakładał bieg na około 3:22. I oczywiście w ramach tych wszystkich planów wszystko to, co było pomiędzy, było też zakładane jako jeden z możliwych scenariuszy. Zakładałem też razem z trenerem, że będę w stanie dosyć mocno kontrolować się na samym początku i nie zaczynać właśnie powyżej progu, co było kluczowe w późniejszej rywalizacji. Dlatego też na starcie stanąłem z taką myślą, że jeśli na deptaku będę biegł nawet 10., 11., 12., to w takiej sytuacji będę też w stanie spokojnie później przesuwać się do przodu. Jednakże tempo na tym deptaku nie okazało się być jakieś bardzo zabójczo szybkie. Pierwsze kilometry pokonaliśmy bodajże w 3:29, 3:30 i później przystąpiliśmy do dalszej realizacji naszych planów. Myślę, że każdy realizował swój tutaj własny plan, natomiast z tego, co później widziałem, dosyć szybko oderwaliśmy się czwórką chłopaków, czyli ja, Marcin Kubica, Rafał Matuszczak i Marcel Fabian od całej reszty stawki. Podbieg koło uzdrowiska przebiegł mi dosyć płynnie, chociaż już tutaj nie czułem takiego bardzo dużego luzu. Czułem, że muszę troszeczkę mocniej popracować mięśnie, bo i o ile nie wchodziłem na bardzo wysokie obroty w zakresie tętna, to jednak miałem bardzo takie wrażenie dosyć intensywnego wysiłku i dużej walki. Wybaczcie mi, ponieważ mój mały pomocnik nie daje mi nagrywać w spokoju, no ale taki to już jest właśnie dorwany psiak, przechodzący w tym momencie coś na zasadzie buntu nastolatka. Kontynuując, przebiegaliśmy później, wbiegając na szlak, tym pierwszym takim mocniejszym nieco podbiegiem i tutaj cały czas trzymaliśmy się w czwórkę. Cały czas biegłem razem z Marcelem Fabianem, z Marcinem Kubicą. Kontynuując, ten pierwszy podbieg, który skręcał w lewo za uzdrowiskiem i który później biegliśmy już do góry cały czas szlakiem, przebiegaliśmy cały czas wszyscy w ciasnej bardzo paczce. I tak naprawdę taka sytuacja utrzymywała się, myślę, aż do jakiegoś 5. kilometra, w którym Rafał z Marcinem odbiegli nieco do przodu, Marcel mnie wyprzedził, a ja cały czas biegłem tym swoim rytmem, swoim tempem. Cieszyło mnie to, że mimo mojego słabszego samopoczucia na podbiegach byłem w stanie dochodzić Marcela, który z kolei lekko odbiegał mi na fragmentach takich lekko zbiegowych, więc dlatego też wiedziałem, że jestem w stanie powalczyć właśnie dosyć mocno tego dnia o dobry rezultat. I tak dobiegłem na pierwszy punkt, który miałem założony, czyli na 8. kilometr, gdzie kończył się pierwszy taki dłuższy fragment podbiegowy, a zaczynał się zbieg. Tutaj dobiegłem w czasie około 39 minut, bodajże 38:50, więc nieco wolniej niż zakładał plan A, ale cały czas mieszczący się w okolicy tego planu B. Zacząłem zbieg, wcześniej wciskając lapa, jak to mam w zwyczaju, dzieląc sobie właśnie ten bieg też w głowie na etapy mentalne. No i zacząłem zbiegać. Tutaj ten zbieg przybiegł bardzo fajnie, nawet nieco odrobiłem tutaj do chłopaków, którzy byli przede mną. Spodziewałem się jednak, że będę w stanie dojść ich na następnym podbiegowym fragmencie, jednakże tutaj zaczęły dawać o sobie znać trudy tego dnia. To nie był po prostu jakiś super dzień pod kątem formy, to nie był mega łatwy dzień, w którym wszystko klika i jestem w stanie po prostu biec na bardzo wysokiej intensywności przez cały ten czas. Tutaj zdecydowanie musiałem walczyć i musiałem wykazać się taką wolą tej walki, więc napierałem cały czas, napierałem w takim odczuciu nieco biegu progowego, nieco biegu ponad progiem na tych ostrych fragmentach i dzięki temu byłem w stanie utrzymać cały czas tą swoją pozycję.
Podbiegaliśmy i tutaj było to właśnie zauważalne, że na tych ostrzejszych podbiegach odbiegałem Marcelowi, natomiast później, gdy zaczął się zbieg już zaraz przed przechybą, Marcel zaczął mnie dochodzić i w momencie, w którym wbiegaliśmy na pierwszy punkt odżywczy, Marcel wyminął mnie i cały czas biegł takie 20, 25, 30 metrów przede mną. Tutaj szczerze przyznam, że miałem pierwszy taki dosyć mocny kryzys. To szczerze mówiąc można zawsze u mnie zauważyć, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję obserwować jakiegoś live'a, w momencie, w którym jestem w pozycji takiego żółwia, zamknięty, mocno pracujący rękami, głowa pochylona do przodu, świadczy to o tym, że to jest już bardzo ciężka dla mnie praca i nie czuję się swobodnie. Tak też było tutaj i tu pojawiły się pierwsze takie w głowie wątpliwości, że nie wiem, czy dam radę tego dnia dobiec to w takiej intensywności. Szybko jednak użyłem tej swojej techniki stop, postawiłem sobie ten znak w głowie i skupiłem się na następnym fragmencie, który miałem określony od przechyby do radziejowej. Chciałem przebiec go w miarę możliwości równo i cały czas utrzymywała się ta różnica taka między mną a Marcelem. W momencie natomiast, w którym zaczął się ten ostatni taki podbieg pod radziejową, doszedłem Marcela, wyminąłem go i objąłem prowadzenie. Zależało mi na tym, żeby zrobić to przed jeszcze tym zbiegiem takim technicznym z radziejowej. Dodatkowo chciałem jeszcze zachować się właśnie w tych założeniach czasowych. I zrobiłem to perfekcyjnie, chyba 3 sekundy tylko wolniej od tego, co zakładałem, przebiegłem ten fragment trasy i następnie zaczął się ten ostry, taki techniczny zbieg z radziejowej. Tutaj szczerze przyznam, że miałem takie obawy, czy zbiegam wystarczająco szybko. Tak naprawdę czułem, że się dosyć mocno oszczędzam na tych zbiegach, co zresztą było założoną taktyką z trenerem, który powiedział mi, żebym absolutnie nie próbował gonić parametrów tętno na zbiegach, tak jak robimy to na treningach. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że nie chcieliśmy tego bardzo dużego zmęczenia mięśniowego, a ja dodatkowo czułem, że tego dnia rzeczywiście jest mi bardzo, bardzo ciężko. Jak się jednak później okazało z segmentów, te zbiegi wcale nie były takie złe i szczerze mówiąc były one na bardzo, bardzo dobrym poziomie, z czego później się bardzo ucieszyłem, bo to też dobry prognostyk przed następnymi startami w sezonie. Zbiegliśmy z radziejowej i zaczęliśmy kierować się w kierunku Obidzy. Tutaj zaskoczeniem pewnym był dla mnie fakt, że w niedalekiej odległości na jednym z podbiegów zobaczyliśmy przed sobą Marcina Kubicę. Później, jak się okazało na następnym rozwidleniu, niestety zgubił trasę, chociaż tutaj nawiasem mówiąc mam nadzieję, że jednak pojedzie na Mistrzostwa Świata, bo strata takiego zawodnika w teamie byłaby pod kątem trasy, która tam będzie bardzo bolesna i bardzo dotkliwa dla naszej reprezentacji. Tu w zbiegu na Obidzę też starałem się w miarę możliwości oszczędzać nogi. Cały czas to ja prowadziłem, cały czas ja byłem z przodu, natomiast Marcel właściwie trzymał się za mną krok w krok. Czułem, że tu już biegnę takim rytmem mocno napierającym, czyli że muszę cały czas utrzymywać koncentrację na tej intensywności wysiłku, ponieważ gdy straciłbym ją choćby na chwilę, mogłoby to spowodować dosyć duże problemy i myślę, że mógłbym wtedy dosyć mocno zwątpić też w swoje dalsze umiejętności. Dobiegliśmy na Obidzę po raz kolejny, tutaj praktycznie co do sekundy byłem w tym założeniu czasowym na plan B, czyli na te około 3,17, 3,18:30. Wziąłem tutaj swoją porcję płynów. Muszę też tutaj jeszcze od razu zaznaczyć, o czym nie powiedziałem przy przebiegu przez przechybę, że nasz support Hoka Garmin Teamu był zorganizowany perfekcyjnie. Przed przechybą stała Kamila z krótkofalówką, informując ludzi, którzy byli u nas na saporcie, kto aktualnie nadbiega, ponieważ saportowanych było bardzo, bardzo dużo osób z naszego teamu. I później sprawnie na przechybie najpierw Jarek Gonczarenko, później na Obidzy Robert Faron podali mi moje flaski. Zaznaczę, że strategia żywieniowa też na ten bieg zakładała spożycie około 100 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku i wypicie minimum pół litra płynów. Ciężko mi trochę ją było realizować, to jedzenie nie wchodziło aż tak dobrze, nie czułem jakichś objawów żołądkowo-jelitowych, ale czułem, że po prostu muszę się zmuszać do tego jedzenia. Dlatego też na Obidzy wziąłem ze sobą 650 ml, w którym były rozpuszczone zarówno żele, jak i węglowodany oraz jeden taki flask 250 ml z elektrolitami. Wyruszyliśmy z Obidzy i tutaj po raz kolejny, nie widzieliśmy już tutaj Marcina przed nami, nie minęliśmy się na tej agrawce, dlatego ciężko tutaj było stwierdzić, co się na ten moment stało. Mijaliśmy po kolei kolejnych chłopaków i widziałem już, że te przewagi są dosyć duże, natomiast cały czas Marcel i ja tasowaliśmy się na tej trasie. I zaraz na skręcie w lewo już po wybiegu z Obidzy i skręcie na szlak w kierunku Przełęczy Rozdzielak,
który to stanowił mój kolejny etap biegu, postanowiłem, że zacznę trochę dociskać tą śrubę i na płaskich fragmentach starałem się przyspieszać, na zbiegach starałem się nie puszczać aż tak tego kroku, jak to było wcześniej i się rozluźniać, tylko cały czas kontynuować ostry, mocny wysiłek. Ta strategia dosyć mocno się opłaciła i dobiegając do przełęczy Rozdziela, znowu tutaj muszę powiedzieć, że chyba praktycznie byłem 20 sekund szybszy niż założenie czasowe na 3:18:30. Postanowiłem zaatakować i to wyglądało w mojej głowie w ten sposób, pewnie nie było to aż tak spektakularne na zewnątrz, że wziąłem sobie mentalny głęboki wdech, zalapowałem zegarek w miejscu, w którym kończył się ten etap i postanowiłem zaatakować na tym podbiegu, który później prowadzi w kierunku wysokich skałek. I to również się opłaciło. Tutaj pierwszy raz zgubiłem Marcela na więcej niż chyba 10 metrów. Następnie na tych płaskich fragmentach cały czas utrzymywałem rytm i z każdym kolejnym podbiegiem starałem się dokładać jeszcze mocniej. Był to chyba najcięższy fragment wyścigu dla mnie, z tego względu, że tutaj zarówno musiałem utrzymywać wysoką intensywność na podbiegach, jak i nie pozwalać, żeby zbiegi były zbyt rozluźnione. Odczuwałem też powoli trudy wysiłku związane z doborem obuwia, z tego względu, że postanowiłem, spodziewając się jednak błota na trasie, wybrać jednak Zinale 2, czyli but, który jest nieco mniej amortyzowany od całej reszty gamy Hoki. Uwielbiam go, jest mega przyczepny, fajnie sprawdza się w takich warunkach, sprawdziłem go również na finale Goldena, natomiast na tak długi bieg trochę moje łydki nie były jednak na to przygotowane i czułem, że zaczynają się jakby takie zwiastuny skurczów. Nie pojawiały się jeszcze same skurcze, natomiast wiem, że gdybym przeszedł na pracę bardziej na śródstopiu, wtedy mógłbym zacząć je odczuwać. Ograniczyło mnie to troszkę pod kątem podbiegów i płaskich fragmentów, ponieważ musiałem się jednak troszeczkę oszczędzać. Natomiast z drugiej strony dało mi to właśnie tą pewność i przyczepność. Spokojnie mógłbym wybrać na ten bieg Tektony X2, natomiast bałem się troszeczkę tego błota właśnie, szczególnie na przebiegu od Rozdziela do Durbaszki. Po tym ataku, który podjąłem i już po momencie, w którym biegłem chwilę sam, widziałem, że Marcela już nie ma za mną tak blisko, postanowiłem cały czas napierać i jeszcze raz napierać. Zbiegając już do Durbaszki, wiedziałem, że mam przewagę, natomiast trochę obawiałem się tego, że będą łapać mnie jednak skurcze. Tutaj zbiegłem dosyć płynnie i zacząłem ostatni fragment biegu. Znowu zalapowałem czas na Durbaszce. Tutaj bodajże chyba miałem tylko 3 sekundy wolniej niż zakładany międzyczas, także perfekcyjnie i popracowałem bardzo mocno w kierunku wysokiego wierchu. Tu czułem się jeszcze w miarę dobrze. Muszę zaznaczyć, że nawet myślałem, że będę w stanie jeszcze zbliżyć się do Rafała. Usłyszałem informację, że jest on około 2,5-3 minuty przede mną, więc przy dobrych wiatrach, przy dobrym dniu myślę, że było to osiągalne. Zacząłem więc podbieg pod wysoki wierch, biegnąc cały czas i utrzymując taki mocny, stały rytm, co dosyć mocno się opłaciło, bo pobudziło mnie też to niejako do działania. Natomiast później, w momencie, w którym zostało mi jakieś 4 km do mety, po zbiegu już z tego wysokiego wierchu, nagle poczułem, jak dosłownie zalewa mnie taka fala ogromnego zmęczenia. Chciałem jeszcze utrzymywać tą intensywność na podbiegach pod te małe chopki i później pod szafranówkę. Bardzo mocno chciałem docisnąć, starałem się, żeby utrzymać intensywność, natomiast to, co mnie troszkę ograniczało, to były te zbiegi i to wrażenie cały czas już kurczących się tych łydek, zmęczonych mięśni. Zbiegając już z ostatniego podbiegu na szafranówkę, odczuwałem taką, można powiedzieć, że ulgę, natomiast wiedziałem, że jednocześnie czeka mnie trochę jeszcze pracy do samej mety. Przede wszystkim z tego względu, że ja kompletnie nie wiedziałem, jaką ja mam przewagę. Nie wiedziałem, ile mam przewagi nad Marcelem, czy nad Florkiem, który gdzieś z tyłu się tam zbliżał. Więc musiałem jeszcze tutaj dociskać, natomiast ten poziom energii już był bardzo, bardzo niski. Cały ten zbieg przebiegłem dosyć płynnie, nie zdarzyły mi się żadne uślizgi. Trochę czasami musiałem lawirować pomiędzy ludźmi i lawirować właśnie w taki sposób, żeby na kogoś nie wpaść, więc bardziej po lewej stronie tej rynny całej, którą jest ostateczny zbieg do mety. Ale wbiegając już na asfalt, powiem szczerze, zacząłem czuć tą radość. Chociaż był taki moment, który możecie zauważyć 2 razy, że odwracałem się do tyłu na ostatniej prostej. Już wyjaśnię dlaczego. Chłopak, który biegł za mną z telefonem, biegł bardzo podobnym tempem do mnie i od czasu do czasu jego but zahaczał tak o nawierzchnię, że wydawało mi się, że ktoś bardzo mocno finiszuje za mną. Dlatego też obejrzałem się 2 razy, żeby nie popełnić takiego faux pas, w którym
celebrując zwycięstwo swoje własne tego dnia, miałbym stracić tą pozycję. I dlatego też wolałem to sprawdzić. W momencie jednak, w którym upewniłem się, że jestem już sam i że ten srebrny medal przypadnie mi, będzie moim udziałem, mega się ucieszyłem. Ucieszyłem się jeszcze z jednego, z tego, że to Rafał już czekał na mecie i że Rafał był osobą, która wygrała ten bieg. No, nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego scenariusza. Oczywiście, gdybym ja wygrał, byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy. Natomiast to, że stał tam mój najlepszy sparring partner, z którym spędzam ogromną ilość czasu i z którym nawzajem pomagamy sobie mega mocno w treningu, to była bardzo duża radość. Do pełnej radości może zabrakło jeszcze obecności na podium Marcina Kubicy, czyli naszej trójki z obozu w Teneryfie. No byłoby to już mega spełnienie marzeń i dopełnienie tego całego teamu. I wbiegając na tą metę, poczułem się naprawdę spełniony. Jeszcze dodatkowo, gdy zobaczyłem czas, czyli 3:18:40 bodajże, albo 39, czyli no dosłownie 10 sekund od tego mojego zakładanego planu B, no byłem mega szczęśliwy. Jest to 4. czas bodajże w historii na tej trasie, co uważam, że przy takim dniu i przy takich trudnościach też jest bardzo fajną rzeczą. Podsumowując, muszę powiedzieć, że był to chyba właśnie ten jeden ze startów, które dają najwięcej takiej świadomości i takiej dumy z tego, że pomimo bardzo ciężkiej walki, pomimo tego, że tutaj nie było momentu, w którym biegło mi się tak naprawdę luźno, tylko to było ciągłe napieranie, to było ciągłe dociskanie tej śruby, zdobyłem srebrny medal Mistrzostw Polski, zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata i sam sobie też po raz kolejny pokazałem, że należę do tej czołówki, że jestem w stanie rywalizować ze wszystkimi jak równy z równym i to też będę chciał pokazać na Mistrzostwach Świata. Po samym starcie przyszła jeszcze kontrola antydopingowa, więc na szczęście w porównaniu do zeszłego roku spędziłem tam znacznie mniej czasu, natomiast dalej było to bardzo długo. Wypiłem 2 litry wody, żeby być w stanie oddać próbkę. Co później też oczywiście odbijało się na tym, że musiałem jeszcze chodzić do toalety długo i bardzo często. I przyszedł czas też na kibicowanie innym, ponieważ muszę tutaj nadmienić, że po raz pierwszy w tej imprezie wziął udział mój tata, który startował na hardym rollingu i uwaga, wygrał kategorię M60. No mega sprawa, nikt się tego nie spodziewał, także jeszcze później na dekoracji czekaliśmy na niego. Biegł też Marcin Ścigalski, czyli ojciec naszego Hoka Garmin Teamu, nasza dobra dusza, który też wraca do biegania po długiej przerwie, więc to był generalnie weekend pełen dobrych emocji, spędzony z dobrymi ludźmi i spełniający też pod tym kątem sportowym. Po to właśnie pracuję i po to biegam, żeby dostarczać ludziom i samemu sobie też takich emocji. I jak pokazuje ten sezon, nawet w ciężkich momentach jestem w stanie biegać na bardzo wysokim poziomie, co będzie dla mnie też taką kolejną cegiełką do budowania pewności siebie. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy kibice, za to, że byliście przez ten weekend z nami, że byliście ze mną. Dziękuję Wam za to, że tyle dobrych słów od Was usłyszałem, tyle piątek zbiłem, tyle usłyszałem informacji na temat tego, że mój kanał Was inspiruje, że te treści są dla Was czymś fajnym. Wierzcie mi, że to naprawdę mega motywuje do tej dalszej pracy, ponieważ tak naprawdę to można powiedzieć, że jest takie moje dodatkowe hobby. Jest to coś, co nie daje mi tak naprawdę żadnych takich korzyści, powiedzmy materialnych też, czy przybliża mnie do jakiejś tam większej profesjonalizacji w tym sporcie, natomiast no, stwierdzam, że warto budować z Wami taką społeczność, jaką jesteście, dlatego dziękuję tutaj Wam wszystkim, dziękuję wszystkim moim patronom, którzy wspierają rozwój tego kanału, dziękuję moim zawodnikom też, którzy zaliczyli mega świetny weekend, trenerowi, żonie, rodzicom, całemu Hoka Garmin Teamowi, wszystkim, którzy przyczyniają się na co dzień do tego sukcesu. A co będzie dalej? Zobaczymy, natomiast teraz zaczynamy rywalizację międzynarodową. Już za 3 tygodnie w Noli rozpoczynam rywalizację w Golden Trail World Series, później jeden bieg z mojej bucket listy, czyli Zegama, także będzie się działo. Zostańcie tutaj ze mną, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, proszę zróbcie to, mega mi tym pomożecie. Zostawcie komentarz, powiedzcie jak Wam poszły Wasze starty w Szczawnicy i do zobaczenia w kolejnych materiałach.